Na tej lapońskiej wyprawie bardzo się zaprzyjaźniłam z GFX-em. Przede wszystkim ze względu na jego kompaktowość i jakość. Nie wyobrażałam sobie, że można mieć jakość średniego formatu w tak małej puszce i tak przyjaznej. Ja mam wielkie łapy, lubię solidne aparaty, a ten jest lekki i idealnie mi leży w ręce. Laponia, do której jeżdżę z moim mężem od 2020 roku, jest dla mnie wyjątkowym miejscem. Jeździmy tam ładować baterie. Nie ma dostępu do cywilizacji, nie ma dostępu do telefonu. Jest tylko mróz, biel i ogromna przestrzeń. I to dla mnie jest nie tylko wyzwaniem, ale też ma niezwykły wpływ na mój umysł. Przechodzę tam rekonwalescencję, czyszczę matrycę, tak bym to nazwała. W tym roku naszym celem było zdobycie najwyższej góry Finlandii, Halti, oraz sfotografowanie zórz. Żeby zrealizować te cele, dostałam od firmy Fujifilm najnowszy aparat średnioformatowy GFX 100S2. I muszę przyznać, że Laponia zimą to jest poligon doświadczalny dla nas, dla ludzi, ale też dla sprzętu. Ten minimalizm przestrzeni niezwykle pobudza moją kreatywność. To jest bardzo trudne fotograficznie, dla aparatu tym bardziej, bo to jest białe na białym. Trudno jest uchwycić te szczegóły, które tak naprawdę nawet ludzkie oko po jakimś czasie zaczyna wychwytywać. Kształty śniegu i mają różne światłocienie. Aparat musi mieć naprawdę niezwykłą rozpiętość tonalną, żeby szło przedstawić to, co widzę ja. I fotografowałam jak początkujący, który jara się każdym zdjęciem, które powstaje. Rezultaty, które potem zobaczyłam na wyświetlaczu, były piorunujące. Plastyka obrazu jest tak niesamowita, że myślę, że nie wrócę już tam bez właśnie średniego formatu GFX-a. Wyzwaniem dla fotografa w tak trudnych warunkach atmosferycznych jest przede wszystkim bardzo niska temperatura, silny wiatr, często tak silny, że ledwo można ustać na nogach, ogromne odległości do pokonania. I co ja też kocham właśnie w Laponii i w naszych trekkingach, że pod koniec każdej wędrówki czeka chata. I można ją rozgrzać nawet do 25 stopni, a na dworze jest minus 25. Więc ta zmiana temperatur również jest wymagająca dla sprzętu. I tutaj GFX 100S2 mnie bardzo zaskoczył, bo ja ledwo mogłam wymamrotać coś przy tak niskiej temperaturze, a on był bardzo responsywny i szybko reagował na moje zmiany przysłony czasu i zapisu zdjęcia. I robił to bardzo sprawnie. Wiatr był bezlitosny. Bardzo trudno było czasami utrzymać się na nogach. I dodatkowo wiatr niesie ze sobą śnieg i wszystko jest takie jakby lekko zblurowane. Przez unoszący się śnieg normalnie bardzo by mi było trudno tą ostrość ustawić, ponieważ cały czas śnieg walił prosto w obiektyw. GFX 100S2 sobie idealnie radził z tą ostrością. Udało mu się
widzieć poza ten wiatr, poza ten blur, który powodował unoszący się śnieg. I to było dla mnie niezwykle zaskakujące. Zaczęliśmy eksperymentować ze światłem i z wiatrem właśnie, jak sfotografować wiatr. I wychodziliśmy na bardzo silny wiatr, podświetlaliśmy go. Efekty były spektakularne. Miało się wrażenie, że jesteśmy na morzu i naszą chałupę zalewają fale. Dodatkowo mieliśmy niezwykłe szczęście, bo wokół Słońca za dnia często pojawiało nam się halo, które się pojawia w bardzo zimnych i wiecznych okolicznościach. I nawet w nocy pojawiało się wokół Księżyca i też pierwszy raz to mogłam sfotografować. Natomiast kolejnymi spotkaniami, które mnie zaskoczyły, były renifery. I tutaj pierwszy raz użyłam śledzenia obiektu, który odkryłam w nowym GFX 100S2. I jak później się dowiedziałam, zagłębiłam się w menu i okazało się, że można śledzić nie tylko zwierzęta, ale ptaki, samochody, inne obiekty, więc myślę, że to jest idealny wybór dla fotografów sportu przyrodniczych. Większość czasu, jak wyjeżdżamy na te wyprawy, jesteśmy sami. Praktycznie zawsze lądujemy w pustych chatach. Natomiast w tym roku z powodu bardzo złych warunków pogodowych utknęliśmy na 2 dni w jednej z chat, ale tym razem mieliśmy towarzystwo Huskiego, Shinelli i jej pana, który również, tak jak my, przechodzi tą lodową krainę. I bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Pierwszy raz w Laponii robiłam portret i psu, i jego właścicielowi. Fotografowanie zorzy nie należy do najłatwiejszych zadań, szczególnie jeżeli jest bardzo zimno, jest bardzo silny wiatr. Zorze są nieprzewidywalne. Pojawiają się zazwyczaj po północy, trwają do 3 rano. Czasami są króciutkie, kilkusekundowe, czasami mogą kilka godzin tańczyć po niebie. Rafał, mój mąż, musiał wykopać sobie jamę obok statywu z aparatem, żeby mógł nadzorować, czy aparat stoi jeszcze, i robił timelapsy. Ja zazwyczaj fotografowałam między ISO 1000-1600, natomiast teraz dzięki GFX-owi mogłam dźwignąć wartości czułości do 6400, żeby właśnie sobie te czasy skrócić, i jakość mnie poraziła. Są niesamowite te zdjęcia. Laponia zimą jest ważna dla mnie pod wieloma względami. Przede wszystkim minimalizm, który panuje w przestrzeni, jest dla mojej głowy niezwykle odświeżający, ale też wyciszający. Natomiast nagrodą po każdym ciężkim dniu ciągnięcia wielu kilogramów przybytku jest chata, w której nie ma dostępu do internetu, nie ma elektryczności, nie ma wody. Natomiast to oporządzanie, jak już chata jest rozgrzana, jak już siedzimy przy świecach, mamy ten czas dla siebie. Nie ma żadnych rozpraszaczy. Można wtedy usiąść i naprawdę pomyśleć nad wieloma rzeczami, nad którymi się na przykład pracuje w realnym świecie, do którego wiadomo, że w pewnym momencie będziemy musieli wracać. I dla mnie to jest ten niezwykły czas na kreatywność.